Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku szybki rzut oka na Leapmotor B10. Oglądajcie. Dzięki uprzejmości naszego kolegi po fachu dostaliśmy na chwilę Leapmotor B10, także nie będę w stanie zrobić pełnego testu, ale przynajmniej krótki rzut oka i muszę powiedzieć, że już od samego początku ten samochód mnie pozytywnie zaskakuje. Pierwsze co, podnośnik. To są obręcze 18-calowe na profilu 50, czyli 235 na 50 na R18. Całkiem wysoki profil, także pewnie to też dodatkowo powoduje, że ten samochód jest bardziej komfortowy podczas jazdy, ale co widzę? Widzę to, co w większości samochodów elektrycznych, czyli to, że użytkownicy, którzy z tym samochodem jeździli, też dali się zwieść i używali głównie rekuperacji. Mamy już pierwsze ślady zużycia na tarczach, a przypominam, że ten samochód ma tylko 2000 km. I nie chcę przez to powiedzieć, że Leapmotor jest wydatnie gorszy od czegokolwiek innego, bo to widzimy na wszystkich samochodach. Przejdźmy do przodu. Profil koła jest taki sam z przodu, natomiast opona jest troszeczkę węższa. Tam mieliśmy szerokość 235, tutaj mamy 225 i to samo z przodu. Tarcze hamulcowe lekko już zużyte, w sensie nie zużyte, tylko widzimy pierwsze takie ślady korozji, nierównomiernego zużycia. Przypominam, nawet jak macie samochód elektryczny, hamujcie, nie używajcie tylko rekuperacji, tylko czasami zmuście się do tego, żeby zahamować. Nie odzyskiwać zawsze tej energii, bo to też nie zawsze ma sens. I jeszcze zanim pojedziemy w górę, to krótko na temat tego, co tu się dzieje. Mamy zabezpieczenia plastikowe po całej długości pojazdu, tak samo na drzwiach, na dole drzwi, jak i na progach, co powoduje, że ten samochód jest mniej czuły na wszelkiego rodzaju uderzenia kamieni, żwir i tego typu historie. To akurat bardzo pozytywna informacja. No i lecimy dalej w górę, żeby zobaczyć, co się dzieje pod spodem. Widzimy bardzo dużą zmianę w stosunku do tego wcześniejszego, małego modelu, który kiedyś testowaliśmy. Mamy pełną osłonę z tyłu. Zobaczcie, mało tego, ta osłona ma wycięcia profilowane, tak żeby w momencie, kiedy samochód stanie na podłożu i to zawieszenie całe pójdzie do góry, mamy równą przestrzeń i obniżony współczynnik aerodynamiczny. Mamy zawieszenie wielowahaczowe na zwrotnicy, dodatkowo bardzo ciekawie ustawiony amortyzator, więc co widzimy we wnętrzu? Widzimy przede wszystkim to, że mamy stalowy wózek, wiemy, że mamy napęd na tył, bo tutaj mamy półosie. Widzimy, że nie ma takich gigantycznych śladów korozji, bo już samochód jest w podobnym wieku jak Renault 5, które ostatnio u nas było i ono było dużo poważniej skorodowane. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że ta korozja była groźna, natomiast nie wyglądało to fajnie. Co jeszcze? Mamy przewody wysokiego napięcia dosyć widoczne. Nie są to stałe przewody wysokiego napięcia, takie jak spotykamy na przykład w Tesli. Ma to swoje minusy. Te przewody z czasem mogą też ulegać przetarciom, przerwaniom. Także ja jestem zwolennikiem zafiksowanych przewodów stałych, które po prostu nie podlegają jakimkolwiek deformacjom. Te wszystkie wtyczki, które wchodzą do baterii, przewodu wysokiego napięcia, one są dosyć narażone wciąż na jakąś ingerencję warunków zewnętrznych, czy na wpływ warunków zewnętrznych. Natomiast tak czy siak wygląda to dużo lepiej niż w Leapmotor T03, który jeszcze niedawno testowaliśmy. Także tutaj w przypadku tego modelu akurat Leapmotor zrobił Giant Leap. Bateria w obudowie aluminiowej, solidnej bardzo, dodatkowo wspartej, jeżeli chodzi o radzenie sobie z wszelkiego rodzaju odpryskami, taką plastikową obudową, z takiego dosyć grubego, udaroodpornego plastiku. Znowu idzie powiedzieć tylko i dobre słowa na ten temat, chociaż z drugiej strony obawiam się, że w sytuacji jazdy po żwirze, to byśmy słyszeli. Tutaj zobaczcie, jakie to jest puste w środku. Jest tutaj przestrzeń pomiędzy tą osłoną a obudową baterii, więc pewnie przy jakiejś jeździe właśnie przez żwirowisko, przez kamienie byłoby to słychać. Przechodzimy do przodu pojazdu. Tutaj mamy klasyczne zawieszenie na kolumnie MacPhersona. I tutaj zbyt wiele powiedzieć na ten temat nie można. Oprócz tego, że zaciski hamulcowe są już dużo większe z przodu i ogólnie zaciski hamulcowe w stosunku do wielkości pojazdu są całkiem ok. Nie można powiedzieć złego słowa. Też nie można zbyt wiele złych słów powiedzieć na temat osłony. Osłona jest fajna, co prawda oczywiście widzieliśmy też modele samochodów, które były jeszcze bardziej zabudowane. Współczynnik oporu powietrza był jeszcze bardziej pomniejszony, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z samochodem, który w wersji podstawowej kosztuje niemalże 110 tysięcy złotych, więc też nie oczekujmy cudów. Przy obecnym ssaniu, w cudzysłowie, na elektryki, to jest moim zdaniem bardzo fajna oferta. Zaglądam sobie do środka i szukam, do czego się tu doczepić i powiem Wam tak, nie do wielu rzeczy możemy się doczepić. Możemy się doczepić troszeczkę jak zawsze oczywiście do przewodów wysokiego napięcia, które tutaj akurat są bardzo mocno wystawione, w tym miejscu na działanie czynników zewnętrznych. Ja później zdejmę samochód jeszcze z podnośnika i spróbuję zajrzeć pod maskę, może tam coś znajdziemy ciekawego.
Zobaczymy, czy w ogóle samochód posiada franka. Natomiast powiem Wam szczerze, to jest może taki efekt właśnie tego, że wcześniej mieliśmy do czynienia z samochodem o dużo słabszym wykonaniu, czyli Leapmotor T03, który oczywiście nie chcę powiedzieć, że był złym samochodem, ale porównując cenę, rozmiar i to, jak ten samochód jest wykonany pod spodem, no to Leapmotor B10 to jest samochód, który naprawdę robi pozytywne wrażenie. To co, lecimy w dół i bawimy się dalej. Dobrze, mamy tutaj standardowe cięgno, niestety taki urok chińskich samochodów, że musimy otworzyć przednią klapę ciągnem. Jest nawet jakiś tam frank, jest jaka ciężka ta maska. Czekajcie, muszę sobie to ją przyczasnąć. Ciężka maska, konstrukcja stalowa zdecydowanie. Mamy franka, wygląda to jak wygląda, ale znowu trzeba docenić, że w samochodzie za te pieniądze dysponujemy już jakąś tam przestrzenią. I to jest to, na co często zwracają uwagę, że producenci nie wykorzystują tej przestrzeni, a tutaj w Leapmotorze, co prawda znowu, jeżeli chodzi o uroki jakiekolwiek związane z częścią designerską tego elementu, no to możemy mieć tutaj uwagi, natomiast możemy tu schować kable, przewody, i jest to wykorzystanie przestrzeni. Tam widzicie, mamy standardowy akumulator 12V kwasowy. Mamy też to, co widzieliśmy w wielu chińskich konstrukcjach ostatnio, czyli coś w rodzaju takiego multizaworu. To z kolei tam bardziej z pompami, czyli taka no, nie do końca udana, albo inaczej taka troszeczkę nad wyraz kopia tego, co robi Tesla. Natomiast jest to ruch w dobrą stronę, czyli minimalizacja ilości połączeń, minimalizacja ilości przewodów, kompresja wszystkich urządzeń maksymalnie w jednym miejscu. I to akurat mogę pochwalić. No i oczywiście nadal, choćbyście uważali inaczej, ja uważam, że zastosowanie takiego nawet brzydkiego franka jest dużo lepsze niż nie zrobienie niczego. Pamiętajcie, że w wielu europejskich samochodach mamy tu po prostu wolną przestrzeń. Dostęp do zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy. Zastanawiam się, gdzie jest zbiorniczek wyrównawczy. Czy mamy do niego jakiś dostęp? No nie, chyba raczej tutaj stąd nie mamy. Także dla użytkownika nie jest on dostępny. Musielibyśmy zdjąć tego franka, żeby mieć dostęp do płynu do spryskiwaczy i płynu hamulcowego, no ale to nie jest jakaś szczególnie istotna operacja techniczna, to jest tylko parę śrubek i prawdopodobnie można go zdjąć. Ja tego nie będę robił, bo jest to samochód na użyczenie prasowe. Znowu, plusik, cały czas pamiętając o cenie tego pojazdu, wystawiamy plusa za to, co tutaj się dzieje pod maską. Teraz tylna klapa, czyli mogę sobie tu w ekranie kliknąć, pyk, w aplikacji i mogę otworzyć z guzika. Mamy przesłonę, co jest jakimś tam plusikiem. Mamy oświetlenie dodatkowe. Szukam gniazda 12V, ale nie widzę na razie. Uwaga, tylko zobaczymy, co tu jest pod spodem. O, i mamy też całkiem sporą przestrzeń. Co prawda może niezbyt dobrze zorganizowano, ale mamy sporą przestrzeń na przewody, kable, gaśnice i to wszystko, co właśnie tutaj leży. Trochę w nieładzie, ale jest. A to jest jednak jakiś zawsze plus. Wybaczcie, ja cały czas próbuję znaleźć to gniazdo 12V, ale niestety obawiam się, że go tutaj nie ma. No ale nie ma co narzekać. Przestrzeń nie jest za duża. Myślę, że w porównaniu do Tesla Model Y to jest tutaj dużo mniej miejsca. Natomiast też pamiętajmy, o jakiej cenie samochodu rozmawiamy. Spróbuję jeszcze złożyć fotele. Zobaczymy, jak ta powierzchnia wygląda po złożeniu. Składają się na płasko, fajnie, także ułatwia to zdecydowanie przewożenie jakichkolwiek przedmiotów większych. Pakowność jest też dosyć fajna, no mamy tutaj ładną, otwartą przestrzeń, nieszczególnie zwężoną u góry, co jest bardzo ważne. W wielu przypadkach, jak pakujemy przedmioty do samochodów, które są zwężane u góry, no to nam te przedmioty nie wchodzą, no bo po prostu biorąc pod uwagę porównanie tej powierzchni do tej, często po prostu nie wszystko nam się zmieści. Tutaj będzie to zdecydowanie lepiej wyglądało. Pominąwszy to, że mamy tu jednak niedużą przestrzeń, no to jest ona dosyć fajna i ustawna. Zamykać możemy tak samo znowu z aplikacji czy z ekranu, a dodatkowo tutaj mamy guziczek do otwierania. Widzicie w tym miejscu. Ja jeszcze raz to zrobię, żeby pokazać. B10. Klamki w drzwiach, bardzo podobne do tego, co mamy w Teslach Model 3 czy Teslach Model Y, czyli klamka działa w momencie, kiedy ją odchylimy i otworzymy. Drzwi się otwierają fajnie szeroko. Bardzo też podoba mi się kolor. Nie wiem, czy zauważyliście, że ten kolor jest takim fajny szary kolorek. Kiedyś był bardzo modny właśnie w takich bardzo topowych samochodach, właśnie w jakichś topowych BMW-kach czy Audi.
Ogólnie, jeżeli chodzi o stylistykę, ten samochód mi się akurat podoba. W naszym zespole zdania na ten temat są podzielone. Dobrze, wsiadam do wnętrza, zobaczymy jak z pozycją. Czekajcie, ocenę na maksa i na maksa do góry. O, wygodnie się siedzi, muszę powiedzieć. Już bardziej się nie da. Dobrze. Wciąż jeszcze mam około 5 cm do dachu. Ja tak nigdy aż tak wysoko nie siedzę. Czyli mamy regulację góra-dół. A, i do przodu, do tyłu też mamy regulację, proszę bardzo. Także mamy pełną regulację kierownicy w tym samochodzie. Mamy bardzo teslowe scrolle. Ja tutaj specjalnie nie będę się zagłębiał w funkcje, one z reguły są w większości samochodów bardzo podobne. Mamy manipulatory takie jak kiedyś mieliśmy w Teslach, czyli po tej stronie mamy kierunkowskazy i wycieraczki, a z tej strony mamy manetkę do zmiany kierunków jazdy. Mamy coś, czego nie ma w Teslach tych podstawowych, czyli mamy instrument cluster, aczkolwiek ja osobiście nie jestem jakimś szczególnym zwolennikiem instrument clusterów w tym wydaniu chińskim, które wyglądają wszystkie jakby były kupione na AliExpress. Tak, czyli de facto te ekrany przypominają takie pierwsze ekrany akcesoryjne, które mogliśmy dokupić do Tesli. Nie są to produkty jakościowe. Zakładam, że gdybyśmy mieli dzisiaj na słoneczną pogodę, to na tym ekranie byłoby widać nieco gorzej niż na tym. Aczkolwiek dodam, że w tym wypadku, na przykład porównując do samochodów, które wcześniej testowaliśmy, jakość obrazu, nasycenie kolorów, kontrast jest bardzo podobny pomiędzy tym ekranem a tym ekranem. Nie zawsze to tak w chińskich samochodach wygląda. Kratki nawiewowe, czyli coś, czego akurat w Tesli nie ma w takim, jakby w takim stylu, dodatkowo podświetlone i te kolory ambientowe, one się zmieniają w zależności od tego, co robimy z samochodem i prawdopodobnie, jak znam życie, można też sobie te kolory z ekranu ustawiać. Kolejny bardzo duży plus za to, że nie ma konsoli. Jak wiecie, ja nie jestem jakimś wielkim wielbicielem tej tutaj konsoli, która rozdziela kierowcę od pasażera. W tym wypadku możemy sobie dużo bardziej wygodnie i nonszalancko siedzieć w samochodzie, co mi akurat osobiście pasuje. Mamy jednak podłokietnik i na tym podłokietniku mamy tutaj ładowarki indukcyjne. Kolejna rzecz, którą ja lubię bardzo, pewnie nie wszyscy będą to chwalić, ale ja osobiście jestem wielbicielem takich detali, to są te właśnie cup holdery, które w tym momencie one zajmują nam dużo mniej powierzchni. Oczywiście my cały czas je widzimy, więc to nie jest synonim żadnego, czy tam powiedzmy atrybut samochodu luksusowego, ale mamy te cup holdery, możemy ich używać i na przykład takie coś też bardzo mi się podoba, chociażby właśnie w Mitsubishi AIMF, czyli prehistorycznym samochodzie elektrycznym. Tutaj oczywiście to miejsce lubię, chwalę. Tutaj mamy jeszcze, jak widzicie, mnogość outletów różnego rodzaju, czyli wyjść do ładowania. Tutaj mamy 12V, tutaj mamy USB-C, podświetlone zresztą dodatkowo i USB jeszcze typu A dla tych, którzy żyją w dawnych czasach. Otwierany podłokietnik, prosty. Niestety, jak będą tam jakieś rzeczy w środku, to mamy tylko taką matę wygłuszającą na samym dole, natomiast reszta plastików będzie nam hałasować, także lepiej by tutaj kluczy czy jakichś drobniaków nie wozić. Jeszcze taka zakładka, gdzie możemy sobie trzymać dokumenty. Czyli mamy wentylowane siedzenia i mamy grzane siedzenia. Dodatkowo mamy podgrzewaną kierownicę. Fajnie zwizualizowana funkcja sterowania klimatyzacją. Ciekawe, czy można sterować wentylatorami tak jak w Tesli? No nie, na to wygląda, że niestety nie. Ale tak czy siak, no wiecie o co chodzi. Częścią sukcesu jest to, żeby coś fajnie pokazać i żeby sprawiało to fajne wrażenie. No i tutaj tak to właśnie jest zrobione. Mamy tutaj jeszcze taką regulację fajną. Jestem pod pozytywnym wrażeniem infotainmentu w Leapmotor. Nie będę szczególnie się w niego zgłębiał. Zakładam, że jest oczywiście oparty o Androida. Natomiast no, wygląda to fajnie. Jest to dopracowane i też Leapmotor w swoim wyrazie jest dosyć mocno zeuropeizowany. Dobrze, przejdźmy jeszcze do konsoli. Sama konsola jest trochę taka, powiedziałbym, taka kombinacja Renault. Ostatnio mieliśmy właśnie u nas Renault 5, wcześniej mieliśmy Renault 4 i tutaj bym powiedział, że trochę widzę podobieństw, szczególnie ta niepotrzebna zupełnie wnęka. Powiem szczerze, takich rzeczy czasami nie rozumiem. To już trzeba byłoby zapytać Chińczyków, co twórca miał na myśli, do czego mają służyć na przykład te otwory tutaj, czy mamy tu trzymać długopisy, czy nie wiem, cokolwiek innego. To uważam trochę za zmarnowane miejsce i zmarnowany materiał, zupełnie niepotrzebnie. Konsola u góry jest wykonana z twardszego plastiku,
To nie jest taki, powiedzmy, miękki plastik, tylko to są rzeczywiście sztywne materiały, aczkolwiek z drugiej strony, no nie, trochę skrzypią, dobrze, okej. No cóż, sztywny plastik ma to do siebie, że skrzypieć musi, więc one troszeczkę skrzypią, ale są dobrze spasowane. W sensie to nie jest tak, że to się rusza i od razu już wydaje z siebie jakieś dźwięki. Pewnie samochód będzie musiał parę dziesiąt tysięcy kilometrów przejechać, żeby zacząć z siebie takie różne historie wydawać. Jeszcze schowek. Co możemy o nim powiedzieć? Jest. Jeśli chodzi o obicia drzwi, czyli tak zwane boczki, tutaj mamy taki właśnie fajny materiał, elastyczny. Nie jest to wysokiej klasy materiał, to od razu widać, że ten materiał to nie jest jakiś tam, powiedzmy, jakaś wysoka półka. Tutaj z kolei mamy już twardy, udaroodporny plastik. Fajne stylistycznie i zgrane z wnętrzem klamki wewnętrzne i sterowanie szybami. No i znanej firmy system nagłośnienia Leapmotor. Mamy podstawowe funkcje sterowania siedzeniami. Siedzenia są sterowane elektronicznie. Mamy tutaj sterowanie do przodu, do tyłu, do góry, w dół i oczywiście sterowanie oparciem. No tu mamy tutaj wegańską skórę standardowo, perforowaną, no bo mamy ogrzewanie, mamy wentylację, więc to jest taki, powiedzmy, standard. No ja osobiście uważam, że ta wegańska skóra jeszcze dodatkowo jest taka ciągnąca. Nie wiem, czy wiecie, co sobie powiedzieć, ona nie jest taka matowa, tylko taka trochę jakby połyskliwa i ona jest taka śliska. No, dla mnie to sprawia wrażenie trochę niższej jakości, no ale z drugiej strony fotele są wentylowane, co jest na pewno zdecydowanym plusem w stosunku do, powiedzmy, starszych modeli Tesla 3 czy Y. Jeszcze jedna rzecz, której brakuje też w Teslach, a akurat Leapmotor to ma, czyli cykor łapki. Dla wszystkich zestresowanych pasażerów, łącznie z pasażerami z tyłu i pasażera tutaj właśnie z przodu, można używać cykor łapki do tego, żeby się trzymać na zakrętach albo w momencie, kiedy ten niesamowity Leapmotor będzie przyspieszał do setki. Znowu, kąt otwarcia drzwi bardzo fajne, dodatkowo wsiadanie pewnie będzie wygodne, no bo mamy tu bardzo fajne wycięcie. Odsyłam Was do wszystkich poprzednich testów, gdzie inne samochody miały bardziej ścięte to wejście do tylnej przestrzeni. No i musieliśmy się garbić, a tutaj zobaczcie, nic nie robię i wsiadam. I naprawdę pamiętajcie, że fotel, ja sobie jeszcze go odsunę na maksa. Do tyłu jest na maksa. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Naprawdę bardzo dużo miejsca i jest niesamowita wygoda. Ogólnie chińskie samochody mają taką specyfikę, to chyba wynika z jakoś ich kultury, że ogólnie samochód z tyłu ludzie mają dużo więcej miejsca niż z przodu i komfort jazdy z tyłu jest bardzo, bardzo duży. I tutaj w tym wypadku to się po prostu najzwyczajniej w świecie potwierdza, mimo iż mamy do czynienia z samochodem absolutnie podstawowym. Nie ma dodatkowego oświetlenia dla pasażerów z tyłu, no ale powiedzmy coś za coś. Mały minusik za to, że fotele z tyłu są też w tej skórze powiedzmy ekologicznej i jednocześnie w materiale, no bo w momencie, kiedy będziemy wozić dzieci, no to tutaj macie te tyły siedzeń od razu załatwione. Mały schowek, znowu złącza, znowu dwa, czyli mamy USB-A i USB-C. Możemy sobie w jakiś tam sposób sterować kierunkiem nawiewu z tyłu, bo samym nawiewem sobie tutaj z tyłu akurat nie pokierujemy. Podłokietnik z dwoma miejscami na kubki. No i zobaczcie, przy okazji dach panoramiczny ma też przesłonę. Możemy zatrzymać zamykanie w każdej chwili, mieć przesłonę zamkniętą tylko po części, a możemy zamknąć ją po całości. To jest kolejna rzecz, której absolutnie brakuje w Tesli. Tesla ma stały dach panoramiczny, oczywiście bardziej wypełniając tą przestrzeń pomiędzy słupkami, ale z drugiej strony fajnie, gdyby można było mieć jakąś przesłonę, a tutaj w Tesli tej przesłony nie ma. Natomiast Leapmotor, samochód jednak tańszy, taką przesłonę posiada. Obicia drzwi są tożsame z tym, co mieliśmy z przodu. Dodatkowo mamy indywidualne sterowanie szybami, oczywiście to już jest absolutny standard. Chciałem też uzupełnić wypowiedź odnośnie ogólnie boczków drzwi w tym samochodzie, że i z przodu i z tyłu mamy wnęki, w których możemy coś trzymać, tam bidon z wodą lub coś takiego. I oczywiście cały czas mocno też akcentuję to, że te wszystkie sprawy są mocno też ze sobą zbieżne stylistycznie. To jest dosyć ważne, bo nie zawsze w chińskich samochodach jest to jednoznaczne, a tutaj widać, że Leapmotor postarał się bardzo mocno zgrać wnętrze, zgrać wszystkie elementy tutaj takie, powiedzmy, wykończeniowe, czyli jak klamki, jak przyciski, jak osłony kratek wentylacyjnych, jak kolor foteli, kolor plastików tutaj wewnętrznych, a nawet w tym wypadku i też kolor karoserii z zewnątrz. Te wszystkie elementy ze sobą współgrają. Co prawda jest to szarość w szarości, ale nie wygląda to źle. Gniazdo ładowania mamy zamykane mechanicznie na zapadkach. Proszę bardzo, odskakuje nam po wciśnięciu. Mamy CCS. Osobne
zaślepki. Oczywiście, żeby ładować CCS-em musimy zdjąć dwie, ale żeby ładować AC możemy już mieć założoną zaślepkę na złącze CCS, czyli na złącze prądu stałego. Nic szczególnego, wygląda to całkiem absolutnie normalnie w porównaniu do innych samochodów. Może teraz trochę na temat ogólnie całej stylistyki tego pojazdu. Tak jak powiedziałem, w naszej drużynie trochę wywołało to różnych emocji i różnie niektórzy postrzegają ten samochód. Ja osobiście uważam, że nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o wzornictwo. Widać w nim trochę azjatyckiego ducha, ale z drugiej strony jednak to wzornictwo też nie odbiega aż tak strasznie daleko od europejskich standardów. Tak ja, jak i na przykład Andrzej z tyłu tego samochodu znaleźliśmy pewne akcenty, które by wskazywały na podobieństwo do Porsche. Widać zresztą, że Chińczycy lubią się wzorować na samochodach luksusowych. Z przodu natomiast, powiem szczerze, widzimy tutaj odniesienie do wielu chińskich pojazdów i bardzo duże podobieństwo chociażby do Xpenga, czy też trochę podobieństwa do Tesli na przykład, jeżeli chodzi na przykład właśnie o tego lightbara, który notabene tutaj w tej chwili się w ogóle nie świeci. Jeżeli chodzi o bok pojazdu, to on najbardziej jest rozczarowujący, czyli jak patrzymy na samochód z tyłu wygląda fajnie, jak patrzymy z przodu niektórym może się podobać, natomiast z boku ten samochód jest absolutnie nijaki i mi się akurat nie podoba. Ciężko do czegokolwiek dopasować i jakby ta zwartość konstrukcji mi się rozjeżdża w momencie, kiedy patrzę na ten samochód właśnie z boku. Abstrahując od moich doznań estetycznych związanych z tym samochodem, musimy wciąż pamiętać o tym, że mamy do czynienia z samochodem powiedzmy jednak bardzo podstawowym, w bardzo niskiej cenie i nawet te gigantyczne lusterka w czarnym kolorze, niekoniecznie pasujące do całej reszty, nie zepsują efektu samochodu za 110 000 złotych, który ma bardzo dużo dodatkowych funkcji, absolutnie wystarczających, nie ma zbędnych bajerów, jak to często zdarza się w chińskich samochodach, jest po prostu dobrze wykonanym samochodem elektrycznym. Dodatkowo przypominam, że akurat w tej wersji mamy baterię 60 kWh, czyli ten samochód jest doskonałym samochodem na miasto, a nawet na jakieś większe podróże podmiejskie. Także mi się osobiście ten samochód jako całość, jako pewna platforma, dodatkowo pamiętajmy o tym, że Leapmotor dysponuje bardzo fajną, rozbudowaną aplikacją. Czyli nie jest to taki samochód jak dotychczas samochody na przykład europejskie, tylko jest to samochód, który ma gigantyczną ilość funkcji, która jest bardzo podobna do tego, czym dysponujemy w Tesli. Leapmotor prowadzi się bardzo podobnie do tych samochodów, które ja nazywam vannowatymi, czyli taki trochę jest taki bujany. Leapmotor nie ma tej takiej integralności i spójności jak na przykład, nie wiem, ID4, czy te samochody, które mają naprawdę solidne, takie mocne zawieszenie. Reaguje dosyć leniwie na kierownicę, nie jest taki zwinny i tak dalej. No ale cóż to dużo oczekiwać, no to jest samochód taki troszeczkę do jeżdżenia po mieście, który ma być wygodny. A jest wygodny. Ze względu na zastosowanie wyższego profilu i jednak zawieszenia dużo takiego troszeczkę bardziej komfortowego, ten samochód wydaje się przyjemnym pojazdem do jazdy. Przyspieszenia nie ma, jest taki mułowaty trochę. Ja tutaj nie będę go testował, bo nie mogę. Zasięg, który pokazuje samochód, też wydaje się mało wiarygodny, no bo przy baterii 60 kWh przy 84% obecnie stanu naładowania pokazuje nam 366 km. Myślę, że bardziej to mówimy o granicach przy maksymalnym naładowaniu o granicach w rzędu 300, no maksymalnie 350 km. Ja sobie tutaj zaraz zawrócę. Słychać opony. Niestety nie jest ten samochód jakoś super wygłuszony, chociaż wygląda na wygłuszony lepiej niż Tesla. To słychać opory, słychać jak opony się toczą na podłożu. O, to nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja to niestety dosyć dobrze słyszę. I pod tym względem powiedziałbym, że jest na przykład dużo gorzej niż w Juniperze. Tylny napęd, fajna rzecz. Ja zdecydowanie lubię samochody. Jeżeli już mam mieć samochód z napędem na jedną oś, to wolę samochody z tylnym napędem. Fajniej się je prowadzi, po prostu trochę więcej takiej frajdy jest z jazdy. Jak już mamy mieć frajdę z napędu na jedną oś, to zdecydowanie lepiej z tyłem. Jednak chyba lepiej coś pchać niż ciągnąć, tak mi się wydaje. Rekuperacja dosyć solidna, spora rekuperacja. Ciekawe, czy są jeszcze jakieś tryby jazdy. Sport. Nie, no trochę przyspieszenie jest. Powiem wam, że naprawdę jest to fajny, kompleksowy samochód, bo często jest tak, że w tych chińskich samochodach mamy taki problem, że no, samochód jest komfortowy, ale słabo jeździ. Tutaj chyba Gaz Ion 5 jest takim przykładem takiego pojazdu, który miał super wyposażenie w środku, czy ma nadal, natomiast wygląda beznadziejnie i jeździ słabo. Tak, Leapmotor, no wszystko ma na miejscu. Nie, no jest takie przyspieszenie, jest całkiem znośne. Za te 110 000 powiem wam, naprawdę udany samochód.
Kierownica fajnie wyprofilowana, fajnie się ją trzyma. No jedyne co to mi trochę jednak szumienie przeszkadza, czyli słyszę na pewno opony i słyszę jakieś szumienie tam z tyłu. Nie wiem czy to jakieś... Chociaż uszczelki i ogólnie spasy wyglądają bardzo dobrze, ten samochód nie jest źle wykonany. To pod tym względem myślę, że nawet przebija Tesla, ale ogólnie jeżeli chodzi o Teslę, to wszystko chyba Tesla przebije, jeżeli chodzi o spasowanie. Fajny wozik, naprawdę powiem Wam szczerze, fajny wozik. Do miasta idealny, a na pewno też i na jakieś podróże typu 200-300 km. Nic więcej nie trzeba. Jest naprawdę wygodny. Jeszcze dodatkowo ten brak konsoli. Trochę czuć podłoże. W sensie jak jedziemy po takich delikatnych nierównościach, ja tu nie jestem w stanie zrobić takiego pełnego testu terenowego. Czuć jak odbija podłoże. Czyli to zawieszenie jest takie trochę no właśnie... Z tyłu mamy zawieszenie niezależne, z przodu mamy jednak Coleman McPhersona, ale one tak po prostu grają sobie w tego tenisa z podłożem. I my to czujemy i słyszymy. Ale nie czujemy tego mocno na kierownicy. Reasumując, Leapmotor B10 podoba mi się jako samochód. Ma swoje wady, ale powiedzmy cena wybacza. Czyli wziąć pod uwagę obecną cenę tego pojazdu, myślę, że jest to opcja warta rozpatrzenia przynajmniej. Czyli gdybyście wybierali samochód elektryczny i mieli wybierać pomiędzy Tesla Model Y i paroma innymi pojazdami, na pewno Leapmotor B10 powinien znaleźć się na Waszej liście jako coś, co powinniście sprawdzić, bo być może nie macie wysokich oczekiwań co na przykład do przyspieszenia i wielu innych aspektów i wtedy Leapmotor spełni Wasze oczekiwania. Wystawiam dobrą ocenę temu samochodowi. Oczywiście zobaczymy, jak trafi do nas już samochód taki, który ktoś użytkuje, a nie samochód prasowy. Zobaczymy, jak on się zużywa, jakie ma ewentualne problemy. Natomiast na tą chwilę możemy tylko powiedzieć, że wygląda to całkiem spoko i widać, że chińska motoryzacja wykorzystuje swój potencjał do tego, żeby po prostu zgnieść europejską konkurencję. Niestety tak to na tą chwilę wygląda. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszej subskrypcji naszego kanału, bo Wasze subskrypcje to jest to, co pomaga mi się rozwijać i ciężej dla Was pracować.